Witam serdecznie. Naszym gościem dzisiaj jest Iwona Janas, właścicielka sklepu EcoShop Healthy Human w Hull, Wielka Brytania. Iwona jest osobą, która kilka lat temu zachorowała ciężko i właśnie zaprosiliśmy ją, aby nam opowiedziała o swojej drodze powrotu do zdrowia. Iwona, proszę bardzo. Dzień dobry, tak jest mi bardzo miło, dziękuję bardzo, że mogę tutaj się podzielić tymi informacjami, a zrobię to dlatego, że mam nadzieję, że będzie to służyło wielu osobom jako drogowskaz. Jakby to jest taki mój główny cel, ponieważ bardzo dużo emocji kosztuje dzielenie się takimi moimi doświadczeniami, które przeżyłam. Więc tak, no kilka lat temu okazało się, że miałam problemy zdrowotne i jakby była to diagnoza stwardnienia rozsianego, później również borelioza, no i później jakby okazało się, że ta droga była tak naprawdę bardzo długa, ponieważ już te problemy zdrowotne zaczynały się wiele lat wcześniej, czyli tylko jakby wszyscy jakby bagatelizowali te symptomy, które już wskazywały jakby na tą chorobę. No i niestety tutaj obecnie mieszkam w Wielkiej Brytanii, nie otrzymałam zbyt wielkiej pomocy ze strony tutaj medycznej i tutaj lekarzy niestety. Również tak samo jakby w Polsce, tam poleciałam się zdiagnozować, ponieważ to był z tym potężny problem i w stanie takim naprawdę bardzo ciężkim i fizycznym, i psychicznym, i duchowym, i każdym możliwym. Tak naprawdę miałam jakiś taki wewnętrzny głos, który mówił mi, że na pewno musi być jakieś wyjście z tej sytuacji. Ja się po prostu nie dam temu, żeby coś położyło mnie w moim życiu i nie pozwoliło mi się realizować i iść dalej do przodu. I czułam, że chcę pójść drogą taką naturopatii, czyli takich naturalnych metod leczenia, tak? Jakichś takich holistycznych źródeł szukałam wielu w różnych publikacjach, słuchałam specjalistów niezwykłych i to mnie doprowadziło do wspaniałej pani naturopaty w Warszawie, Jolanty Ławcewicz, która mnie poprowadziła i pokazała drogę i tak naprawdę już na pierwszej wizycie dała mi tą nadzieję i to światło, że wszystko będzie dobrze i że jakby wszystko się ułoży i z tego wyjdę. No i po wielu już w tej chwili latach, ponieważ już w tej chwili to jest prawie 4 lata, różnych poszukiwań, różnej drogi, leczenia dietą, suplementacją, leczeniem mojego również umysłu, tak, mojej woli, moich różnych takich aspektów daleko posuniętych, bym powiedziała. I dziś mogę z wielką radością powiedzieć, że jestem osobą zdrową, jestem osobą bardzo szczęśliwą, jestem osobą bardzo spełnioną. Widzimy, bo Iwona jest w ciąży. Kiedy jest termin? 26 maja, taka piękna data. Mam nadzieję, że tak właśnie się uda. I jakby 2 lata temu lekarze również mówili, że to jest niemożliwe, abym zaszła w ciążę w moim stanie zdrowia, że to jest po prostu nie do wykonania. Natomiast ja tak bardzo tego pragnęłam, że jakby ciężką taką pracą i wiarą uważam, że osiągnęłam swój cel i uważam, że po prostu każdy człowiek ma taką w sobie moc i taki sekret, który ma tak naprawdę siły i mocy samouzdrawiania, tak? Tylko my wciąż oczywiście musimy się tego uczyć i tego poszukiwać, ale rzeczywiście tak jest i ta cała moja droga, którą przeszłam, a naprawdę nie była łatwa dla mojej rodziny również, bo tutaj wielkie ukłony w stronę mojej rodziny i przyjaciół, bez których tak naprawdę bym sobie nie poradziła. Doprowadziło mnie do tego, że dziś to jest moją po prostu pasją. To, że tak naprawdę to zdrowie nasze, to wygląda tak, że my naprawdę możemy znaleźć drogę do tego i nie możemy cały czas mówić, że mamy beznadziejne jedzenie i żyjemy w zatoksycznionym świecie. Uważam, że każdy z nas może być zdrowy, może być szczęśliwy, tylko wymaga to od nas dużej determinacji, dużej pracy, ciągłej nauki. I ja jakby moim celem i moją misją w tej chwili wielką, życiową jest pomagać innym ludziom w tym, aby mogli cieszyć się zdrowiem, cieszyć się radością, aby mogli się rozwijać, osiągać różnego rodzaju cele i będzie dla mnie wielka radość. Wracając do początku choroby,
ile lat zajęło, ile czasu zajęło zdiagnozowanie, że to jest właśnie stwardnienie rozsiane? Około roku zajęło diagnozowanie, czyli ja około roku już prowadziłam swoje naturalne terapie, czyli dieta, suplementacja i różnego rodzaju inne poszukiwania, ponieważ rozrobiłam przeróżne inne terapie, także około roku trwało dopiero, kiedy została mi postawiona diagnoza i dopiero zaproponowane jakieś farmakologiczne leczenie. Więc uważam, że przez ten rok mój stan zdrowia na pewno bardzo mocno by się pogorszył. Zostałam tylko zaaplikowana jakby dawką sterydów, która miała wyciszyć stan zapalny, który wówczas był, jak zaatakował mój organizm. Tak naprawdę i to wszystko, więc jakby gdyby nie ta moja praca i poszukiwanie i tak jak wspomniałam, wielu wspaniałych ludzi, którzy tutaj się do tego przyczynili, których nie jestem w tej chwili w sposób wymienić, no to myślę, że na pewno mogłoby to tak nie wyglądać, bo ta choroba mogłaby już uczynić takie uszkodzenia w moim organizmie, że im oczywiście później zacznie się naprawiać pewne szkody, tym jest je trudniej odwrócić, prawda? A proszę mi powiedzieć, w diecie, którą Pani zaczęła stosować, co było takiego może przełomowego, jakby Pani tak w skrócie opowiedziała, co było najbardziej przełomowe w diecie, co pomogło Pani iść tą drogą dalej i szukać, bo gdzieś, jak Pani sama powiedziała, w głębi Pani czuła, że to jest ta odpowiednia droga, tak? Przełomowego tak naprawdę była w ogóle dla mnie dieta, dlatego że ja nigdy w życiu nie byłam na żadnej diecie, zawsze byłam drobną osobą i nigdy nie stosowałam żadnych diet, a musiałam przejść na dietę, która była pozbawiona cukru, która była pozbawiona nabiału, która była pozbawiona glutenu i różnych innych alergenów, które zrobiłam testy na nietolerancję i się okazało, że mam jakieś tam nietolerancje, więc jakby to było dla mnie bardzo trudne wyzwanie. A w tej chwili tak naprawdę uważam, że jest to, ja już jakby to stosuję z rozsądku, bo jest to coś, co po prostu bezwzględnie skraca nam życie, odbiera nam energię i po prostu jedzenie dzielimy na pozytywne, tak można sobie najprościej to przełożyć, i negatywne. I cokolwiek, co jemy, tak naprawdę, jeżeli mamy tego świadomość, co to powoduje tak naprawdę w naszym życiu, tym jest nam łatwiej, tak? Czyli oczywiście ja również grzeszę i mam tam swoje takie różne rzeczy, z którymi jest mi się bardzo ciężko oprzeć, natomiast jakby mam tego świadomość, że kiedy nawet to zjem, to wypiję zioła, które wypłuczę z krwiobiegu trochę tego cukru czy czegoś tam, także dieta jest w ogóle niezwykle ważna, niezwykle. Jest jedną z bardzo wielu różnych rzeczy, która mi pomogła, tak? Tutaj. Co by Pani chciała przekazać dla tych ludzi, którzy dzisiaj mają tą diagnozę postawioną i tak naprawdę nie wiedzą, co dalej? Chciałabym przekazać, że przede wszystkim w życiu najważniejsza jest wiara, tak? W życiu najważniejsza jest po prostu nasza niezłomna wiara. Choć byliby to ludzie w najtragiczniejszej sytuacji i w najbardziej beznadziejnej, po prostu należy mieć tą wiarę, bo jeśli my jej nie będziemy mieli, no to niestety nikt inny tutaj za nas jej nie będzie miał. A jak już jest ta wiara, co jest bardzo trudne w takich bardzo ciężkich stanach, wiem, ponieważ przeszłam również straszne stany w swoim życiu, stany depresyjne, stany nerwicowe i to naprawdę trwało i to naprawdę wtedy bardzo ciężko jest znaleźć w sobie tą siłę, natomiast uważam, że każdy człowiek tą wiarę powinien znaleźć. I oczywiście różnymi drogami są osoby, w moim życiu mi pomagała wiara w Boga, ponieważ jestem osobą bardzo wierzącą i uważam, że dla mnie to jest dar Boży, że ja wyzdrowiałam, że ja mogę po prostu cieszyć się zdrowiem. Są inni ludzie, którzy wierzą w różne inne, nie wiem, moce, energie. Po prostu należy wierzyć w to, że wszystko jeszcze da się odwrócić. Bo mamy miliony przykładów na to, że piszą o tym różne książki i różni autorzy, gdzie z naprawdę najtragiczniejszych sytuacji po prostu ludzie wstawali i zdarzały się cuda, więc naprawdę cuda się zdarzają i uważam, że w moim życiu również wydarzył się taki cud, więc życzę wszystkim wielkiej wiary i jeśli mogłabym komukolwiek w czymkolwiek pomóc, to oczywiście również jestem tutaj otwarta i mogę służyć pomocą. A co by Pani chciała powiedzieć rodzinom osób, które chorują na stwardnienie rozsiane i jak wiadomo, często jest tak, kiedy w rodzinie jest ciężka choroba, szczególnie choroba, która albo paraliżuje człowieka, albo jest chorobą, która idzie tylko w jednym kierunku
bo tak lekarze powiedzieli. Co by Pani chciała przekazać? Jaką wiadomość dla rodziny, która opiekuje się taką osobą chorą? Więc bardzo mnie wzruszyła Pani, dlatego że rodzina przeżywa tak wielki dramat, że bardzo często my cały czas się wszyscy jakby koncentrują na tej osobie, która jest chora, ale bardzo mało uwagi i takiego wyrozumienia i serca ma właśnie rodzina. A to rodzina jest tutaj też jakby podporą ogromną tej osoby, więc chcę powiedzieć, że rozumiem dramat tych rodzin, bo wiem, ile moja rodzina musiała mieć cierpliwości czasami również musi jeszcze mieć w różnych jakichś takich stanach mojej nerwowości nad tym, że się nie panuje nad pewnymi emocjami, które wynikają z pewnych przyczyn, więc wielkie słowa naprawdę uznania dla tych rodzin, dla tych osób bliskich za tą cierpliwość i za tą ciężką pracę. W Pani sklepie jakie badania można zrobić? U Pani, w Pani gabinecie, w Pani sklepie? Więc tak, ja jakby tutaj sama osobiście wykonuję w tej chwili takie badania, ponieważ po wielu latach mojej zawodowej pracy zrezygnowałam z wykonywania mojego zawodu, który był moją wielką pasją całe życie i w tej chwili jakby ta medycyna naturalna pochłonęła mnie absolutnie bez reszty, więc ja w tej chwili tutaj kształcę się w tym kierunku i wykonuję badania ogólnego stanu organizmu, który jakby to jest urządzenie, które bada na zasadzie fizyki kwantowej, tak? I pomagam jakby dobrać tutaj suplementację, robić oczyszczenie organizmu i wzmacniać ten organizm. Natomiast posiłkuję się jakby tutaj wiedzą wspaniałej naturopaty, której jestem dozgonnie wdzięczna również za moje zdrowie i za pomoc i za wiedzę i za wszystko, co w życiu tak naprawdę osiągam w tym kierunku, ponieważ ona jest moim wspaniałym mentorem i cyklicznie co 3 miesiące przyjeżdża tutaj do Anglii, normalnie stacjonuje w Warszawie, ma tam klinikę leczenia onkologicznego i tutaj bada również pacjentów z takimi już bardzo poważnymi schorzeniami, a ja mam wielką przyjemność wówczas jakby asystować podczas tych badań po to, żeby się uczyć. Świetnie. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. I zapraszamy do hall. Super. Oh, you can just say that I heard dziękuję stuff, so I thought you were already closing things. Yeah. So you can just start closing it now. Don't worry, I will cut this anyway. Okay. Zapraszamy do hall, do sklepu Eco Shop Healthy Human. Pani Iwona i jej współpracownicy z pewnością będą mogli pomóc, doradzić, ewentualnie zarekomendować kogoś, kto na pewno pomoże. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.